Piazza Giuliano della Rovere. Wiele osób, które przyjeżdżają do Ostii metrem naziemnym, tą kolejką, to idą tutaj koło tego kościółka Regina Pacis i koło straży dochodzą do tego placu Piazza della Rovere i mogą iść prosto do morza. Ale ja dzisiaj, kochani, pokażę Wam najsłynniejszą pizzerię, ale można bardziej powiedzieć, to jest sklep, piekarnie, gdzie ludzie od kilkudziesięciu lat przychodzą i kupują tutaj chleb i pizzę krojoną, nie pizzę taką, wiecie, okrągłą jak z pizzerii. Więc dzisiaj jest, kochani, święto Piotra i Pawła. I jak jest święto Piotra i Pawła, to właśnie Rzym ma dzień wolny od pracy. Rzucę Wam okiem na ten plac. Zobaczcie, ja stamtąd przyszłam, tutaj. Oczywiście śmieciarki przyjechały zabrać śmieci, to bardzo dobrze, a za śmieciarkami właśnie jest ta piekarnia. Tutaj na tym placu też mamy piękną figurkę, można powiedzieć, kapliczkę Matki Boskiej. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Bardzo pięknie. Tutaj jeszcze pokażę Wam, że ludzie mogą tutaj przyjść i posiedzieć sobie na ławeczce marmurowej. No ale oczywiście jest trochę w tej chwili cienia, jest godzina za 15:09, ale później będzie bardzo duży skwar i tu już nikt nie może siedzieć. O, jeszcze ta śmieciarka nie skończyła nam zabierać śmieci. No i teraz Wam pokażę, gdzie znajduje się ta piekarnia. Piekarnia znajduje się tutaj. Pokażę palcem tutaj. Pisze I Fornaretti. I ja tam wejdę. Jeżeli mi się coś uda nagrać, to nagram. Oczywiście ludzi nie będę nagrywać. Stanę w cieniu i przywitam się ze wszystkimi widzami mojego kanału Good Morning Italy i ze wszystkimi subskrybentami. Ale jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, to dołącz do naszej rodziny i zasubskrybuj. Jestem Ewa i we Włoszech mieszkam prawie 40 lat, a konkretnie w Rzymie. Ostia jest częścią Rzymu. Ja właśnie znajduję się w centrum Ostii, 200 metrów od morza. To jest taka droga, która prowadzi od stacji pociągów do morza i my znajdujemy się, czyli ten plac, gdzie jest ta słynna piekarnia, dosłownie 200 metrów od morza. Ja właśnie postanowiłam nagrać Wam ten krótki filmik, dlatego że nie pokazywałam Wam jeszcze takiej słynnej piekarni w Ostii, ze względu na to, że jakoś mi nie przyszło do głowy, żeby nagrać coś takiego. Ale że jest lato, ludzie tu przychodzą i kupują pizzę, wpadłam na pomysł dzisiaj, że Wam nagram. A że dzisiaj jest właśnie święto Piotra i Pawła, to jest mniejszy ruch, ludzie jeszcze śpią, bo tak jak powiedziałam na początku, jest godzina za 10:09, wcześniej było za 15, a teraz jest za 10, trochę czasu minęło. Wejdę do sklepu, chyba nie ma nikogo tam w tej piekarni i pokażę Wam, co jest. No i oczywiście jak wyjdę, to pokażę Wam, co pysznego kupiłam, bo ja tutaj przychodzę codziennie kupować sobie pyszną pizzę. Przyjeżdżam na śniadanko do kawiarni i kupuję pizzę, żeby delektować się tą pizzą, bo jest bardzo pyszna. Trzeba brać numerki, ale o, zobaczymy. Buongiorno. Słuchajcie, tutaj są numerki są tutaj, trzeba wziąć numerek. Ja mam numerek z A94 i tam są wyświetlane numerki, a tu mamy pizzę mamy, buongiorno. Może jeszcze nie jest tak wszystko wyłożone, ale zobaczcie, te pizze są na wagę, a
ceny pizzy są tutaj. Buongiorno, un attimo che riprendo i prezzi per favore. A tu mamy ceny mamy i tu po prostu możemy sobie poprosić. W tej chwili pieką jeszcze te pizze, dokładają, bo tutaj bardzo zawsze jest dużo ludzi, jest godzina 9, święto, wszyscy śpią. Zobaczcie, jak wygląda ta piekarnia. Mamy też do picia, jakby się Wam chciało pić, to macie tutaj wodę za 2 euro, Coca-Colę, wszystko macie. Tutaj mają kartony, żeby zapakować pizzę, słodkości, są chleby, bułki, ale jeszcze wszystko nie jest wyłożone. Ciasteczka, wszystko mamy. Także muszę Wam powiedzieć, że tu jest zawsze bardzo duży ruch, ale jest przed 9, więc nie ma takiego dużego ruchu. Zobaczcie, pani kroi, kroi i później waży. Ok, ja sobie zamówię coś i później Wam pokażę. Poi pizza bianca. Kroimy na takie małe kawałeczki, bo później się je na plaży. Pani zważyła, poszła po pizzę białą dla mnie, pizza bianca, czyli tak zwana focaccia. Tu macie ciasteczka. Si. O, to jest moja pizza. O, widzicie? O, bravissima. Jeszcze tutaj coś wezmę. Ripiena con prosciutto cotto Philadelphia, non so che cosa ci sta, come ieri. Ja biorę taką napełnioną. Pizzę białą, czyli focaccię. Tak, ok. Tutaj jest serek Philadelphia i szynka gotowana. I taką pizzę się je, jest bardzo pyszna. Pani mi pokroi, o super. Słuchajcie, wzięłam sobie ich wizytówkę i Fornaretti i tutaj macie adres Piazza Giuliano della Rovere 5B. Tak jak Wam powiedziałam, jak idziecie od stacji, to tu przychodzicie i kupujecie sobie pizzę. Ja za moją pizzę, którą widzieliście, położę to tutaj, zapłaciłam 12,75 €. Czy to jest dużo? Dla mnie to nie jest dużo, może dla Was jest dużo, jak przeliczycie na złotówki, ale wiedząc, jakie są drogie pizze w Polsce, więc jeżeli spróbujecie tu włoskiej pizzy, to nawet nie ma co porównywać. Smak pizzy jest całkiem inny niż smak pizzy w Polsce. Rozłączyło mi się, nie wiem, czy dobrze powiedziałam. My najpierw będziemy jeść tą szynką gotowaną, bo jest bardzo gorąco, już jest prawie 30 stopni, jest godzina 9. Zobaczcie, na ich torebkach też pisze i Fornaretti Ostia Lido. Jest taka różnica między Polską a Włochami, że we Włoszech, jak jest święto patrony miasta właśnie święty Piotr i Paweł, miasta Rzymu, to w takim mieście mają dzień wolny od pracy, tak jak niedziela. Natomiast w Polsce tego nie ma. Są festyny, jest odpust, ale nie ma wolnego dnia od pracy. A tutaj na przykład dzisiaj jest 29 czerwiec 2026 rok i my mamy święto. Ludzie nie pracują i jak ktoś przyjedzie do Rzymu, to pomyśli sobie, dlaczego to jest zamknięte, dlaczego tamto jest zamknięte. Po prostu tak to wygląda. Apteka, nie wiem, czy jest otwarta, chyba jest otwarta, bo to jest 24 chyba na 24, przechodzę koło apteki. Tak, apteka jest otwarta. Jakby komuś się coś stało, to tutaj mamy 24 na 24, orario non stop pisze. Ale jeszcze Wam pokażę, że właśnie przyszłam stamtąd, palcem pokażę, Giuliano della Rovera, a tutaj ta prosta droga prowadzi do morza. Zobaczcie, jakie piękne domy są tutaj, całkiem inne niż w Polsce. Inna budowla, tutaj domy są do 4. piętra, więc jak z góry popatrzycie na Ostię, to nie widzicie żadnych wieżowców. Pięknie tutaj jest. Ja będę szła w stronę takiego miejsca, które się nazywa Piazza Anco Marzio. Ten plac kiedyś był ruchliwy, bo były ulice i przechodziły przez ten plac ulice. Ale od wielu lat zamknęli ruch i teraz jest jakby
powiedzieć po polsku, część taka chodnikowa. Wszystko są chodniki, ludzie mogą chodzić, spacerować i to jest najpiękniejsza część Ostii. Tutaj można powiedzieć, że jest serce. Tutaj znajdują się wszystkie najsłynniejsze restauracje i fajne kawiarenki, więc ja Wam tu nagram. A jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że dzisiaj rozkładają tutaj takie stragany. Budowali od kilku dni, a na tych straganach ludzie będą sprzedawać swoje rzemiosło, czyli produkty, które produkują sami. Przyjeżdżają ludzie z całych Włoch, nie z zagranicy, ale z całych Włoch. No, słonko daje mocno, ale w Polsce też daje mocno słonko. No i tutaj właśnie Wam pokazuję, że to jest część taka chodnikowa, aleja chodnikowa i mamy tutaj właśnie pierwszy taki fajny kawiarenkę Tirom dal Barone. Fajnie, siedzenie przy stolikach niedużo kosztuje, tam parę euro płacicie więcej za to, że wypijecie jakąś kawusię, czy zjecie jakieś ciastko, czy wypijecie jakiś drink. To jest na każdą kieszeń. Tutaj też mamy Agnese pizza, zobaczcie, fajnie. No może inaczej przestawię kamerkę. O, zobaczcie jak to wygląda. Tu mamy ławeczki, tylko że cienia nie ma. Mój mąż siedzi tam w oddali, bo jest cień. Tutaj budynek robią, ale powiem Wam tak. Tutaj mamy taką, jakby powiedzieć, pizzerię, ale ona jest zamknięta w tej chwili. Tutaj mamy lodziarnię i można kupić sobie też smażone naleśniki. Pisze gelato artigianale e crepes, czyli lody domowe i naleśniki. Tutaj, kochani, mamy następne Agnezy, to jest ten sam bar co tam i pisze bistro, czyli można coś zjeść, ale jeszcze Wam chciałam pokazać, że mamy następną lodziarnię, także jak dużo ludzi jest, to rozkłada się kolejka na dwie lodziarnie. Tutaj gelato artigianale, jogurt No to możemy sobie wziąć jogurt i można sobie kupić lody, ale lody można kupić w każdej kawiarence, bo mają lody takie, wiecie, kupne lody, nie takie robione, gałkowe. Tutaj mamy następną kawiarenkę, która się rozkłada w ciągu dnia, a teraz jest zamknięta, bo jest wcześnie. Jest godzina 9, oni koło 10 się rozkładają. Święto jest, to nie ma jeszcze dużo ludzi. Zobaczcie, o. Tu można sobie wziąć różne cafe speciale, tam w oddali widać. Pięknie. No i później jak przejdę dalej, to też Wam nagram. I tak dalej. Mamy też tutaj sklepy, tu jest jeden sklep z takiej odzież dla młodzieży, tu mamy taki sklep Diva, to Diva to można powiedzieć jakaś słynna osoba, zobaczcie, fajne takie ciuszki. Jest też sklep bardzo drogi, tam to Wam pokażę. No i jest sklep taki firmowy, to też można kupić i tu na rogu mamy kawiarenkę, tam mamy kawiarenkę z tyłu, wszędzie mamy kawiarenkę. Idę zanieść pizzę mężowi. Jak się oddalę trochę, to jeszcze Wam nagram dalszą część tego placu. Zostań do końca, a dowiesz się wiele rzeczy o tym pięknym miejscu. No, jak Ci smakuje pizza? Come ti piace la pizza? Molto buona. Molto buona. No, mężowi smakuje i mi też. Zobaczcie, pizza jest z Filadelfią i z prosciutto cotto. Bardzo dobra, polecam Wam. W ogóle możecie sobie kupić to, co chcecie do jedzenia, ale jak jedziecie z Rzymu nad morze, to po co z Rzymu ciągnąć pizzę, jak macie tutaj taką super pizzerię. No, a tutaj pokażę Wam jeszcze, tam budują, znaczy rozkładają się te stragany, jak ja tam dojdę, to Wam nagram. Nagrywam Wam teraz taki plac naprzeciwko naszego urzędu dzielnicowego. Urząd jest numer 10, czyli Municipio numero 10. Wy będziecie przechodzić, tam jest kościółek, tędy i tam przejdziecie w tamtą uliczkę dojść do piekarni. Natomiast jeżeli przejdziecie tutaj tym placem i obejdziecie, to macie kawiarenkę.
I tutaj mamy bardzo dużo kawiarenek, różne sklepy, są takie, wiecie, fotograficzne, jest tabakeria, można kupić sobie w tabakerii bilety. Zobaczcie, jaka duża kawiarenka, tu macie cień, tam mamy następną kawiarenkę. No i zaraz dojdę do placu i Wam pokażę, jak rozkładają te stragany. Zanim dojdę do tych straganów, bo ludzie jeszcze się rozkładają, to Wam pokażę, że tutaj mamy pizzerię, że można usiąść i zjeść. To jest pizzeria napolitańska, bardzo pyszna. Tutaj mamy Sapori Napolitani, czyli jest lodziarnia. Cały czas znajduje się przy placu Piazza Anco Marzio. Kawiareneczka, pełno ludzi. Tutaj sklep jest. A nawet mamy taki sklep, który produkuje makarony, czyli pasta fresca, czyli świeży makaron i nazywa się sklep Ravioli Reali, czyli królewskie pierogi. Dobrze. Śmietniki stoją, bo nie ma gdzie postawić, to muszą stać tutaj. I tutaj jeszcze Wam pokażę, mamy bardzo drogi sklep. Ja w któryś dzień policzyłam, ile kosztują rzeczy na manekinie, to kosztowały ponad 1000 euro. Zobaczcie, ten strój tej kobiety kosztuje 650 euro. Ta torebka 498 euro. Buty nie wiem ile, ale druga torebka 545 euro. Tutaj jakaś taka wyszywana torba 145 euro. Kapelusz słomiany, no widzicie, słomiany nasze babcie robiły 130 euro. Chciałam Wam powiedzieć, że siedziałam tam na ławeczce, tu z boku koło Goryla mamy też następną lodziarnię. Tutaj jest taka kawiarenka, która się otwiera koło 11 w dzień, bo jest do 2 w nocy otwarta, czy do 3, dlatego późno. Tu mamy kawiarenkę, tam mamy następną pizzerię, ale zobaczcie, przyjechało coś fajnego dla dzieci, pewno jakaś karuzela. Tu mamy kawiarenkę, cały czas mamy plac Piazza Anco Marzio. Tam była taka kawiarenka od bardzo długo lat i właściciel miał 105 lat i zmarł, więc już nie jest czynna. Zobaczcie, tutaj będą rozkładać zabawy dla dzieci, czyli jakiś będzie tutaj karuzela będzie. A tutaj się rozkładają ze straganami, jeszcze nie są rozłożeni, niektórzy się rozkładają. Idę i pokażę Wam, jak blisko mamy do morza. Rzucam Wam okiem, słonko grzeje niesamowicie, ludzie się rozkładają, no bo dzisiaj jest święto, więc Rzymianie sobie pośpią. Ruch się zacznie dopiero po południu albo wieczorem, bo wszyscy ludzie wyspani ubierają się, idą na plażę, ubierają się, no zarzucą coś cienkiego, żeby pójść na tą plażę, bo żar z nieba bije, jak nie wiem, już teraz mamy 33 stopnie, jest godzina 9:30. Zobaczcie, jak tu rozkładają, fajnie. No ci ludzie przyjeżdżają z daleka, tak jak Wam mówiłam. Słuchajcie, prawie że doszłam do ulicy. No, ja wiem, ile pokonałam stamtąd tutaj, no może 200 metrów od tego municipia, czyli od Urzędu Dzielnicowego, Urzędu Dzielnicowego Ostii. Już jesteśmy przy Marze. Tu naprzeciwko mnie jest ośrodek wypoczynkowy, ale żeby wejść, to trzeba zapłacić. Ja jestem już przy ulicy, która się nazywa Lungomare Toscanelli. Patrzę, czy nic nie jedzie. Przechodzę i pójdę z Wami na słynne włoskie molo, bo tutaj mamy piękne molo. Żeby wejść na molo, nie trzeba nic płacić. Natomiast w Polsce trzeba płacić. Widziałam, że porobili na molo, nie wiem czy w Międzyzdrojach, czy w Świnoujściu, po prostu zrobili bramkę. Dla mnie to jest aż dziwne, żeby ludzie płacili idąc na molo. O, teraz Wam pokażę. Szłam przez ulicę, tutaj zrobili trasę rowerową. Często Wam pokazuję na moich filmach trasę rowerową, jest bardzo długa. Przyszłam stamtąd, a teraz idę z Wami do mola. Obok mola mamy 2 wejścia do morza i możemy sobie pospacerować.
Nie płaci się za to, żeby wejść do plaży. Natomiast przez ośrodek wypoczynkowy, no to nie wiem, czy wpuszczą, nie pytałam się, bym musiała się zapytać, czy można przejść do morza. Wzdłuż morza możemy chodzić, ale jeżeli jest jakiś ośrodek wypoczynkowy, to po prostu nie możemy się tam rozkładać, bo trzeba zapłacić za miejsce. Zobaczcie, tutaj mamy molo. I musicie wiedzieć, że tutaj mamy z tej strony, po lewej stronie, patrząc do przodu do mola, po lewej stronie mamy wejście do morza i po prawej stronie też mamy wejście do morza. Więc ja teraz pójdę na środek, tu jest piękny plac, jeszcze trochę to przyjedzie policja, będzie pilnować, żeby tutaj nikt nie wjechał na ten plac. Chciałam Wam powiedzieć, że tutaj na przykład jak jest bardzo dużo ludzi, to przyjeżdża policja, zatrzymuje się tutaj przed wjazdem na molo, zaraz Wam pokażę gdzie, i pilnuje, żeby nikt nie wjechał samochodem. Nie wiedziałam, że dzisiaj będę nagrywać Wam, nie wzięłam statywu i nie wzięłam mikrofonu, a mikrofon sobie już kupiłam. Jestem bardzo szczęśliwa. Oczywiście nie zarobiłam jeszcze na YouTubie, żeby kupić sobie mikrofon z oglądalności Waszych, ale jakość filmów jest bardzo ważna i ten mikrofon zakupiłam. Ale dzisiaj, no po prostu na spontana nagrywam Wam ten filmik. Chciałam Wam pokazać, bo wiem, że bardzo dużo ludzi przyjechało teraz do Rzymu. Dużo Polaków spotykam, bo są wakacje. Już dzieci rozpoczęły wakacje w Polsce 26 czerwca. Natomiast we Włoszech dzieci mają wakacje od początku czerwca, w pierwszych dni czerwca. Dobra, dochodzę do tego właśnie. Tutaj mam centrum tego mola, środek, ale pokazuję Wam, że z prawej strony też mamy takie wejście. Zobaczcie, tu i tędy przechodzicie. Ale jest zagrodzone, bo tu jest ośrodek wypoczynkowy, więc ludzie, którzy płacą za przyjście na plażę i mają wykupione swoje kabiny na 3 miesiące i swoje leżaki, parasole, to jest wszystko ogrodzone, bo obcy ludzie z miasta nie mogą tu wchodzić, bo trzeba zapłacić. Tak. Powiem Wam, że trzeba zapłacić, ale jeżeli ktoś chce się rozłożyć i nie płacić, to przechodzi tędy, idzie wzdłuż morza, po prostu wzdłuż plaży i dochodzi tam 500 metrów, tam het mamy wolne plaże od opłat i na tych wolnych plażach, ja już Wam nagrywałam te wolne plaże, mamy toaletę, mamy przebieralnię, mamy 2 kawiarenki w odstępie 50 metrów, jest cudownie, mamy też ratowników. Wolna plaża to dla tych ludzi, którzy przynoszą swoje parasole, swoje leżaki, przychodzą z całym tobunkiem, nie płacą, rozkładają się. No bo moim zdaniem to dlaczego mają płacić za słonko i za kawałek piasku? No ale wiecie, jeżeli ktoś wybudował taki ośrodek wypoczynkowy i daje bardzo dużo tych usług, no to bierze za to pieniądze. I tutaj mamy, widzicie, plaże są sprzątane cały czas. Jeździ taki traktorek i sprząta te wszystkie śmieci. Tu jest porządek. No i zobaczcie, ile jest plaży dla plażowiczów. Tu jakiś siedzi sobie murzynek, bambo. I tutaj jest tutaj jest właśnie dla ludzi, którzy tutaj sobie wykupili. O, jakiś krzyczy. No i zobaczcie, jakie piękne morze. Oczywiście ludzie, którzy tu przychodzą, nie wiedzą, że plaża jest tam, ale są informacje, tylko że nikt nie czyta. Plaża jest dosłownie 500 metrów tam daleko, wolna i super można przejść, a można dojechać też autobusem ze stacji. No bo dla tych, którzy tu przyjdą, no to słuchajcie, no to tutaj ten kawałek morza jest dla nich. Czy oni się tam dalej mogą kąpać? Na pewno mogą się kąpać, tylko nie mogą się rozkładać ze swoimi tobołkami. A, nawet pisze, Spiaggia Libera 350 metrów, wolna plaża 350 metrów. No i morze mamy piękne, spokojne, zobaczcie, naprawdę bardzo spokojne, kutry łowią, rybki widzę, przybliżę Wam nawet. Tam to jakaś łódka płynie, ale mamy też jakiś statek daleko pasażerski. Tu w ogóle w Ostii mamy też port rzymski, Porto di Roma się nazywa.
piękne i tam stacjonują bardzo dużo jachtów. Nie wiem, czy pojadę w któryś dzień, czy nie, bo ciężko znaleźć tam parking na samochód, ale może w któryś dzień pojadę. Tutaj pod słonko Wam pokażę. Pokazuję Wam ośrodek wypoczynkowy tutaj, z tej strony, czyli z lewej strony jak się patrzy na molo. Zobaczcie jak pięknie. Tu są białe parasole, tam są żółte, tam daleko jest plaża, gdzie po prostu trochę ludzi jest, ale tam był ośrodek wypoczynkowy, nie wiem z jakich względów, ale został zamknięty. No i plaża nasza się ciągnie het. Morze jest cudowne, dzisiaj ma 26 stopni ciepła, także tak jak do gorącej zupy wchodzicie. No cudownie jest, dzisiaj jest cudownie. Naprawdę pięknie. Podziwiajcie to piękno. O, ktoś przyjeżdża. No zaczną ludzie przyjeżdżać do Ostii, wyśpią się, bo mają dzisiaj wolno od pracy i później przyjeżdżają. I będą się delektować tym pięknym słonkiem, ciepłą wodą aż do wieczora. I cóż, ten film dobiegnie końca, bo chciałam tylko Wam pokazać, jak wygląda życie w święto patrona miasta Rzymu. Ostia jest właśnie częścią Rzymu. Zobaczyliście, jak pięknie jest nad morzem. Ja się cieszę, bo mieszkam nad samym morzem i jest pięknie, świeże powietrze. Kto mieszka w Rzymie, to wie, jak wygląda życie w Rzymie. Coraz więcej jest samochodów, coraz więcej jest smogu. Ja mieszkałam kilkanaście lat w Rzymie, w różnych dzielnicach i muszę Wam powiedzieć, że strasznie doceniam ten spokój i to cudowne powietrze nad morzem, naprawdę przecudowne. Kto jest pierwszy raz, to jak mu się podoba kanał, to niech zostanie, dołączy do naszej rodziny, zasubskrybuje, zostawi jakiś komentarz. To wszystko jest ważne dla rozwoju tego kanału. A my się widzimy na następnym filmie. Ciao.